2026 to pierwszy rok, w którym premiery samochodowe naprawdę mogą nieźle namieszać. Nie chodzi już o kolejne liftingi, nowe lampy czy większe ekrany. Chodzi o auta, które mają pokazać, w którą stronę faktycznie zmierza motoryzacja. Nie w reklamach, tylko w realnym świecie kierowców. Bo to właśnie w 2026 na rynek wjeżdżają modele, które mogą ukształtować najbliższą dekadę. W tym filmie zobaczycie 5 premier, które zobrazują Wam, jak zmienia się rynek i co te zmiany faktycznie oznaczają dla kierowców w Polsce. Jesteście gotowi? Subik zostawiony? No to zaczynamy! Bawarczycy w 2026 roku nie chcą pokazać nam kolejnego elektryka, który ma tylko wypełnić lukę w ofercie. To jest moment, w którym marka zaczyna całkiem nowy rozdział. Elektryczna seria 3, zbudowana na platformie Neue Klasse. To projekt, który ma wyznaczyć kierunek całej marki na następne 10 lat. BMW nie próbuje udawać, że robi auto dla wszystkich. Robi auto dla kierowców, którzy chcą wejść w świat elektryków, ale nie chcą rezygnować z tego, co zawsze było ich DNA. Najważniejsze jest to, że Neue Klasse nie jest przeróbką spalinówki. To nie jest kompromis. To jest konstrukcja od zera, zaprojektowana tak, żeby elektryk nie był ciężkim, ociężałym urządzeniem, tylko samochodem, który prowadzi się jak BMW. Nowa architektura, nowe baterie, nowa elektronika, nowa aerodynamika. Wszystko jest tu świeże. BMW wprowadza cylindryczne ogniwa nowej generacji, które mają dać nawet 30% więcej zasięgu i znacznie szybsze ładowanie. Do tego dochodzi zupełnie nowa platforma 800V, która ma pozwolić na krótsze postoje i mniejsze straty energii. To nie są tylko kosmetyczne zmiany, to jest całkowicie nowy fundament. Zasięg w tym aucie ma być jego mocną stroną, ale bez cudów. BMW celuje w okolice 600 km w cyklu WLTP, co realnie powinno dać 450, może 500 km w normalnej jeździe. Na autostradzie przy polskich realiach i prędkościach trzeba będzie liczyć 280 do 330 km, czyli lepiej niż większość konkurentów, ale wiadomo, fizyki nie oszukasz. To dalej jest elektryk, który w trasie będzie wymagał planowania. Największą przewagą nowej trójki ma być prowadzenie. Wszystkie testy prototypów, wszystkie przecieki i wszystkie komentarze ludzi, którzy mieli okazję jeździć wczesnymi wersjami, mówią jedno. BMW chce, żeby to auto prowadziło się jak BMW. Nie jak tablet na kołach, nie jak szybki komputer, tylko jak samochód, który daje kierowcy poczucie kontroli. Nisko położony środek ciężkości, sztywna konstrukcja, precyzyjny układ kierowniczy. To są rzeczy, które mają odróżnić trójkę od Tesli, Mercedesa czy Audi. I to jest typowe dla marki BMW podejście. Zamiast gonić za liczbami, chcą wrócić do tego, co zawsze było ich przewagą. Wnętrze też idzie w inną stronę niż większość elektryków. BMW nie usuwa wszystkiego i nie robi jednego wielkiego ekranu. Stawia na panoramiczny wyświetlacz HUD na całej szerokości szyby, mniejszy ekran centralny i fizyczne elementy tam, gdzie jest to konieczne lub po prostu jest to wygodne dla kierowcy. To jest minimalizm, ale nie w stylu smartfona na kołach. To jest minimalizm, który dalej przypomina samochód, a nie lodówkę. Największym problemem będzie niestety cena. Elektryczna seria 3 nie będzie autem dla przeciętnego kierowcy w Polsce. Bazowe wersje będą zaczynać się w okolicach 240, może 260 tysięcy złotych. Sensowne konfiguracje przekroczą 300 tysięcy, topowe jeszcze więcej. To oznacza, że w Polsce auto to trafi głównie do firm, flot premium i ludzi, którzy już jeżdżą BMW i chcą wejść w świat elektryków. Czy w Polsce ten samochód ma jakikolwiek sens? Dla części kierowców tak. Dla kogoś, kto jeździ głównie po mieście, ma dom, ma ładowarkę i chce premium EV, które nie jest Teslą, to jest świetny wybór. Dla kogoś, kto robi długie trasy, mieszka w bloku i liczy każdy kilometr zasięgu, no niekoniecznie.
BMW 3 EV nie jest autem, które ma zmienić Polskę. To jest auto, które ma zmienić BMW. I w tym sensie to jedna z najważniejszych premier 2026 roku. Kolejnym autem, które zadebiutuje w 2026 jest Audi Q9. I to jedna z tych premier, które nie są kolejnym modelem w gamie. To jest samochód, który ma pokazać, że segment dużych, luksusowych SUV-ów wcale nie zwalnia. Mimo całej tej narracji o ekologii, elektryfikacji i ograniczeniach emisji. Q9 jest odpowiedzią na bardzo prostą prawdę. Klienci premium dalej chcą dużych aut. Chcą przestrzeni, komfortu, prestiżu i technologii. I Audi zamierza im to dać, zanim regulacje zrobią się jeszcze bardziej restrykcyjne. Najważniejsze w Q9 jest to, że Audi nie idzie tu w pełną elektryfikację. Ten model powstaje przede wszystkim jako duży SUV spalinowy i hybrydowy, bo marka wie, że w tym segmencie klienci oczekują zasięgu, możliwości holowania, komfortu na długich trasach i przewidywalności. Elektryk o takich gabarytach byłby ciężki, drogi i trudny do użytkowania w realnych warunkach. Dlatego też Q9 ma być ostatnim dużym SUV-em Audi, który jeszcze korzysta z klasycznych rozwiązań, zanim cała gama przejdzie na prąd. Samochód będzie większy od Q7 i Q8, ale nie chodzi tu o centymetry. Chodzi o to, że Audi chce stworzyć model, który będzie konkurencją dla BMW X7 i Mercedesa GLS, czyli aut, które w Europie sprzedają się zaskakująco dobrze, mimo że są ogromne, ciężkie i drogie. Q9 ma być odpowiedzią na ten rynek. Ma być najbardziej komfortowym, najbardziej luksusowym i najbardziej amerykańskim Audi, jaki kiedykolwiek powstało. I to nie jest przypadek. Ten model powstaje z myślą o klientach, którzy chcą mieć przestrzeń, moc, technologię i prestiż w jednym. Wnętrze Q9 będzie pokazem możliwości Audi. To będzie samochód, który ma dać poczucie, że siedzisz w salonie premium, a nie w aucie. Duże ekrany, nowa generacja systemu MMI, najwyższej jakości materiały i ogromna ilość miejsca w 3 rzędach siedzeń. Audi wie, że w tym segmencie nie wygrywa się osiągami. Wygrywa się komfortem i wrażeniem, że jedziesz czymś wyjątkowym. Q9 ma być właśnie takim samochodem. Najciekawsze jest jednak to, co ta premiera mówi o rynku. W czasach, kiedy wszyscy mówią o elektrykach, Audi wprowadza największego spalinowego SUV-a w swojej historii. To jest sygnał, że segment premium żyje własnym życiem, że klienci, którzy kupują takie auta, nie chcą badziewia, że nie interesuje ich zasięg zimą ładowarki ani to, czy auto waży 2 czy 2,5 tony. Oni chcą komfortu, przestrzeni i prestiżu. I Audi im to daje, zanim Europa całkowicie im to uniemożliwi. Czy Q9 ma sens? Dla większości kierowców nie. To będzie ogromne, drogie auto, które najlepiej czuje się na autostradach i szerokich drogach. Ale dla klientów premium, którzy i tak jeżdżą dużymi SUV-ami, to będzie naturalny wybór. Q9 nie jest autem masowym. To jest samochód, który ma pokazać, że segment luksusowych SUV-ów nie zamierza się poddawać trendom. I oby jak najwięcej podobnych decyzji. Trzecią z premier jest Omoda 4. Chińska marka, nowy model, kolejny crossover. Nic, co miałoby realnie zmienić rynek. Ale 2026 to nie jest kolejny zwykły, przeciętny rok. To jest moment, w którym chińskie marki przestały już być egzotycznym dodatkiem do rynku, a zaczęły być pełnoprawnymi graczami. I Omoda 4 jest jednym z modeli, które mają to udowodnić. Najważniejsze jest to, że Omoda nie wchodzi do Europy po cichu. To nie jest marka, która próbuje zobaczyć, czy się uda. Oni wchodzą z pełną świadomością, że europejski rynek jest trudny, wymagający i bardzo konkurencyjny. A mimo to planują premierę modelu, który ma być jednym z ich najważniejszych produktów w całej gamie. Omoda 4 to crossover, który celuje dokładnie w ten segment, który w Polsce sprzedaje się najlepiej. Kompaktowe SUV-y, które mają wyglądać nowocześnie, być dobrze wyposażone i kosztować mniej niż europejska konkurencja. Omoda 4 ma być właśnie takim samochodem. Nowoczesny design, agresywna linia, duże ekrany, bogate wyposażenie i cena, która ma być realną alternatywą dla Hyundai'a, Kii czy nawet Skody. I to jest klucz. Chińskie marki nie próbują już konkurować
tanią wersją drogiego auta. One próbują konkurować jakością, technologią i wyposażeniem. A Omoda 4 ma być jednym z modeli, które pokażą, że to nie jest tylko marketing. Najciekawsze jest jednak to, jak ten samochód wpisuje się w polski rynek. W Polsce kierowcy są bardzo pragmatyczni. Chcą dużo nowoczesnego wyposażenia, chcą designerskiego wyglądu, chcą rozsądnej ceny i przede wszystkim nie chcą przepłacać za logo. I właśnie dlatego chińskie marki zaczynają zdobywać u nas coraz większą uwagę. Omoda 4 ma być jednym z tych modeli, które pokażą, że chińskie nie oznacza już gorsze. Że to są auta, które realnie mogą konkurować z europejskimi markami nie tylko ceną, ale też jakością. Oczywiście Omoda 4 nie będzie autem dla każdego. Wciąż jest grupa kierowców, którzy nie ufają nowym markom, którzy chcą mieć pewność serwisu, historii i renomy. Ale 2026 to rok, w którym coraz więcej osób zacznie patrzeć na chińskie auta nie jak na ciekawostkę, tylko jak na realną opcję. I Omoda 4 jest jednym z modeli, które mogą ten proces znacznie przyspieszyć. To nie jest samochód, który zmieni rynek z dnia na dzień, ale za to jest to samochód, który pokazuje, że chińskie marki nie zamierzają być dodatkiem. One chcą być częścią głównego nurtu. I w 2026 zobaczymy, jak bardzo polski rynek jest na to gotowy. Kolejna z dzisiejszych premier, czyli pod numerkiem 4, kryje się Hyundai Ioniq 3. I jest to jedna z najciekawszych premier 2026 roku, bo to nie jest samochód, który ma robić wrażenie liczbami, mocą czy futurystycznym wyglądem. To jest auto, które ma trafić dokładnie tam, gdzie dziś jest największa luka. Do kierowców, którzy chcą elektryka, ale nie chcą płacić za niego tyle, co za mieszkanie. Ioniq 3 ma być rozsądnym EV, który nie próbuje być Teslą, nie próbuje być premium, tylko ma być normalnym, praktycznym samochodem na co dzień. Najważniejsze jest to, że Hyundai nie buduje tego modelu jako kolejnego eksperymentu. Ioniq 3 powstaje w tej samej filozofii, która sprawiła, że Ioniq 5 i Ioniq 6 zdobyły ogromne uznanie. Przez prostą obsługę, dobre zużycie energii, szybkie ładowanie i bardzo dopracowaną elektronikę. Tylko że tym razem Hyundai celuje w segment, który jest absolutnie kluczowy dla Europy i dla Polski, czyli w kompaktowe crossovery. To jest rozmiar auta, który ludzie kupują najczęściej, bo jest wystarczająco duży, żeby być praktycznym i wystarczająco mały, żeby nie kosztować fortuny. Ioniq 3 ma być właśnie takim samochodem. Ma być tańszy od Ioniqa 5, bardziej miejski, bardziej oszczędny i bardziej przystępny. Hyundai wie, że w Polsce i w większości Europy kierowcy nie potrzebują 300-konnych elektryków z ogromnymi bateriami. Potrzebują auta, które realnie zrobi 350-450 km w normalnej jeździe, które nie będzie kosztować 300 000 złotych i które nie będzie wymagało planowania każdej jednej podróży. Ioniq 3 ma być odpowiedzią na te potrzeby. Najciekawsze jest to, że Hyundai nie próbuje tu robić rewolucji. Nie ma tu wielkich ekranów na całą deskę, nie ma futurystycznych eksperymentów, nie ma przesadnej technologii. Jest za to bardzo dopracowana ergonomia, proste sterowanie, dobre materiały i system, który działa całkiem szybko i co ważne, przewidywalnie. Hyundai wie, że kierowcy mają już dość smartfonów na kołach. Chcą samochodów, które po prostu działają. Ioniq 3 ma spełnić te oczekiwania. Ważne jest też to, że Hyundai ma jedną z najlepszych architektur elektrycznych na rynku. Ich auta ładują się szybko, są oszczędne zimą i mają bardzo stabilne zużycie energii. To jest coś, czego wielu konkurentów wciąż nie potrafi. Ioniq 3 ma to wszystko odziedziczyć tylko w bardziej kompaktowej i tańszej formie od swoich większych braci. Czy to będzie hit? Szczerze? Uważam, że ma na to ogromne szanse. Jeśli Hyundai utrzyma cenę na poziomie, która nie odstraszy kierowców, to Ioniq 3 może stać się jednym z najpopularniejszych elektryków w naszym kraju. Nie dlatego, że jest najładniejszy, najszybszy czy najbardziej futurystyczny, tylko dlatego, że jest najbardziej normalny. A w świecie elektryków normalność zaczyna być największą zaletą. Pozostała nam ostatnia, czyli 5. premiera, a jest nią Toyota RAV4 w 6. odsłonie. I z góry mówię, że to nie jest tylko lifting.
To jest pełna zmiana, która ma pokazać, że ten model dalej wyznacza standardy w segmencie SUV-ów. I to jest ważne, bo RAV4 od lat jest jednym z najlepiej sprzedających się aut na świecie. W Polsce też. To jeden z tych modeli, które ludzie kupują nie dlatego, że są modne, tylko dlatego, że działają. I właśnie dlatego ta premiera ma tak duże znaczenie. Nowa generacja RAV4 to świeży design, który w końcu odcina się od poprzednika. Auto wygląda bardziej agresywnie, bardziej nowocześnie i bardziej dynamicznie. Ale Toyota nie robi tego tylko dla stylu. Nowa sylwetka to lepsza aerodynamika, lepsze wyciszenie i w końcu więcej miejsca w środku. To jest SUV, który ma być wygodny, praktyczny i gotowy na każdą trasę. Od miasta aż po góry. Największe zmiany są jednak pod maską. Toyota wprowadza nową generację napędów hybrydowych, zarówno klasycznych, jak i plug-in. I to właśnie wersja plug-in ma być mocnym punktem tej premiery. Zasięg na samym prądzie ma sięgać nawet 100 km, co oznacza, że w mieście można jeździć praktycznie bez użycia silnika spalinowego. A w trasie pełna hybryda, bez stresu o ładowanie. To jest rozwiązanie, które w polskich warunkach ma przeogromny sens. Wnętrze też przeszło dużą zmianę. Toyota wprowadza system multimedialny oparty na nowym oprogramowaniu Arena. Szybszy, bardziej intuicyjny i lepiej zintegrowany z systemami bezpieczeństwa. Do tego dochodzą lepsze materiały, więcej miejsca i ergonomia, która w końcu wygląda jak z 2026, a nie jak z 2016. Toyota projektowała kabinę w taki sposób, aby była wygodna nie tylko dla kierowcy, ale też dla całej rodziny. Najciekawsze jest to, że Toyota nie chce robić rewolucji. RAV4 dalej ma być SUV-em, który działa. Ma być niezawodny, oszczędny, praktyczny i przewidywalny, ale teraz ma to robić na wyższym poziomie. Z lepszym designem, lepszym wnętrzem i lepszym napędem. I właśnie dlatego ta premiera jest tak istotna, bo pokazuje, że Toyota nie musi gonić za trendami. Wystarczy, że dopracuje to, co już działa od kilku dekad. Czy RAV4 szóstej generacji będzie hitem? Nie ma co do tego wątpliwości. To jest SUV, który trafia idealnie w potrzeby polskich kierowców i właśnie dlatego ta premiera zamyka naszą listę. Bo pokazuje, że czasem najważniejsze auto to nie to, które robi największy szum, tylko to, które po prostu robi robotę. Zawsze i w każdych warunkach. I to są moim zdaniem najciekawsze premiery, które w 2026 naprawdę mają znaczenie. Każda z nich pokazuje inny kierunek. BMW próbuje udowodnić, że elektryk może dalej być samochodem dla kierowcy. Audi stawia na największego SUV-a w swojej historii. Omoda wchodzi do Europy rywalizując z legendami. Hyundai celuje w normalność i rozsądek, a Toyota przypomina, że w świecie pełnym eksperymentów wciąż jest miejsce na normalne i sprawdzone auto. 2026 nie jest rokiem wielkich rewolucji. To rok, w którym zobaczymy, jak bardzo motoryzacja zaczyna się rozchodzić w różne strony. I właśnie dlatego te premiery są tak ważne, bo pokazują, które z tych dróg mają szansę przetrwać. Jak zawsze, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Przypominam o łapce, jeśli się podobało, i o subskrypcji. Na telefonach zachęcam też do podbijania filmu. I co? I do następnego już w niedzielę o 18:00. Hej!